Lekcja 1. Wyznaczanie celów. Inteligentne posunięcie. Czy masz harmonogram osiągnięcia swoich celów? Tak, wyznaczyłem kilka kamieni milowych, które pozwolą mi podążać właściwą drogą. To świetnie. Rozbicie go sprawi, że będzie łatwiejszy w zarządzaniu. Dokładnie. Pomaga mi zachować motywację i koncentrację. Jaki jest twój pierwszy kamień milowy? Planuję zakończyć badania do końca przyszłego miesiąca. To solidny plan. Daje to wystarczająco dużo czasu na zebranie informacji. Tak i wtedy będę mógł zacząć realizować swoje pomysły. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wszystko się u ciebie potoczy. Lekcja 2. Wybory żywieniowe. W moim mieście jest tak wiele potraw do wyboru, zwłaszcza restauracje włoskie. To brzmi wspaniale. Kuchnia włoska jest jedną z moich ulubionych. Mój też. Opcje makaronów i pizzy są nieograniczone. Tak, nie zapominajmy też o pysznych deserach. Absolutnie. Dobre tiramisu może uczynić każdy posiłek wyjątkowym. Czy masz ulubioną włoską restaurację, którą polecasz? Tak, w centrum miasta jest urocze małe miejsce z niesamowitymi recenzjami. Chętnie spróbuję. Zaplanujmy tam wkrótce kolację. Doskonały! Nie mogę się doczekać, aby delektować się autentycznymi włoskimi potrawami. Lekcja 3. Operacja Thornhill. Thornhill, na północ od Toronto, to dość godny uwagi obszar. Absolutnie. Jest znany z zaawansowanego zaplecza medycznego. Tak, i dzisiaj przeprowadza się tam wszystkie operacje, co robi wrażenie. Zgadza się. Mają jednych z najlepszych specjalistów w regionie. Pocieszająca jest świadomość, że dostępna jest opieka wysokiej jakości. Zdecydowanie. Ludzie czują się bezpieczni, wiedząc, że mają dostęp do takich usług. A postęp technologiczny jest tam niezwykły. Tak, to naprawdę wyznacza standardy opieki zdrowotnej w okolicy. Cieszę się, że Thornhill staje się centrum doskonałości medycznej. Lekcja 4. Przygotowanie do podróży. Hotele mogą być nieprzewidywalne, ale lepiej być przygotowanym. Całkowicie się zgadzam. Posiadanie planu jest niezbędne podczas każdej podróży. Tak, gwarantuję, że będziemy mieli gdzie się zatrzymać, kiedy przyjedziemy. Ponadto może uchronić nas przed stresem i kłopotami w ostatniej chwili. Cieszę się, że mamy gotowy plan. To sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. Absolutnie. Dzięki temu mamy więcej czasu na cieszenie się wakacjami. Jeszcze raz sprawdźmy nasze rezerwacje przed wyjazdem. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że wszystko się potwierdzi. Mając solidny plan, możemy odpocząć i świetnie się bawić. Lekcja 5. Cenne tradycje. Wspaniale jest mieć tradycje, które tworzą trwałe wspomnienia. Absolutnie. Personalizowane tradycje sprawiają, że każda uroczystość nabiera wyjątkowego charakteru. Tak, naprawdę łączą nas z naszymi doświadczeniami i bliskimi. Podczas świąt pielęgnuje nasze rodzinne tradycje, zbliżają nas do siebie. Ja też. Pamiętacie zeszłoroczne spotkanie? To było niezapomniane. Tak,
śmiech i historie przy stole były bezcenne. Z każdym rokiem te chwile nabierają większego znaczenia, prawda? Zdecydowanie. To jak dodawanie rozdziałów do historii naszego życia. Twórzmy dalej te wspomnienia, wzbogacają nasze życie. Lekcja 6. Nawigacja po prądach. Prądy spychały ją z kursu, co stanowiło wyzwanie. To brzmi trudne. Czy podczas jej podróży wody były wzburzone? Tak, chociaż bezpośrednia trasa liczyła tylko 52 mile, wydawała się znacznie dłuższa. Mogę sobie wyobrazić, żeglowanie po nieprzewidywalnych wodach musi być trudne. Absolutnie. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma utrzymanie koncentracji. Czy miała jakąś strategię, która pomogłaby jej utrzymać się na właściwej drodze? Tak, musiała często zmieniać kurs, aby pokonać prąd. To brzmi wyczerpująco. Wymaga to dużej determinacji. Naprawdę tak jest. Wytrwałość jest kluczem do pokonywania przeszkód. Lekcja 7. Najlepsze oferty. Myślałem o rozpoczęciu poszukiwań najlepszych ofert. To brzmi jak sprytne posunięcie. Jakich ofert szukasz? Interesują mnie głównie zniżki podróżne i może jakieś gadżety technologiczne. To naprawdę może się przydać, jeśli znajdziesz odpowiednie oferty. Sprawdziałeś w internecie? Tak, znalazłem kilka stron internetowych porównujących ceny, ale muszę pogrzebać głębiej. Zdecydowanie warto poświęcić czas. Niektóre witryny wyświetlają nawet powiadomienia o obniżkach cen. To świetny pomysł. Mógłbym dużo zaoszczędzić, jeśli poczekam na odpowiedni moment. Dokładnie. Ponadto niektóre sklepy oferują ekskluzywne wyprzedaże dla członków. W takim razie powinienem rozważyć zapisanie się na takie członkostwo. Lekcja 8. Centra handlowe latem. Czy zauważyłeś, jak ruchliwe są centra handlowe latem? Absolutnie. To tak, jakby każdy szukał schronienia przed upałem w pomieszczeniach. Prawidłowy. Klimatyzacja przynosi ulgę, gdy na zewnątrz panuje upał. Poza tym w centrach handlowych jest mnóstwo atrakcji. Dokładnie. Od zakupów po jedzenie. To całkowita ucieczka. Czasami organizują nawet wydarzenia lub pokazy, które przyciągają więcej ludzi. To prawda. Dzięki temu zakupy staną się bardziej przyjemną zabawą. Uwielbiam tę atmosferę. Jest żywy i pełen energii. Zdecydowanie. To świetny sposób na spędzenie gorącego letniego dnia. Lekcja 9. Zakupy w centrum handlowym. Chcesz iść na zakupy? Chodźmy do centrum handlowego. To brzmi fantastycznie. Muszę odebrać kilka rzeczy. Mają tyle sklepów, że łatwo się pogubić we wszystkich opcjach. To prawda, ale odkrywanie nowych sklepów zawsze jest ekscytujące. Poza tym słyszałem, że w ten weekend mają miejsce świetne wyprzedaże. Idealny moment. Uwielbiam dobre okazje podczas zakupów. Ja też. Zróbmy listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Dobry pomysł. Dzięki temu będziemy mogli się skupić i nie tracić czasu na błąkanie się. Zgoda. Najpierw napijmy się kawy, żeby zasilić nasze zakupy.
Lekcja 10. Życie w pobliżu oceanu. Czy wiesz, że miliony ludzi w Australii żyją blisko oceanu? Tak, to fascynujące. Życie na plaży wydaje się niezwykle atrakcyjne. Dokładnie. Oferuje wyjątkowy sposób życia, o którym marzy wielu. A naturalne piękno zapiera dech w piersiach. Plaże to taki skarb. Naprawdę są. Poza tym życie w pobliżu oceanu może być relaksujące. Wyobrażam sobie, że dźwięk fal jest uspokajający i piękny. Zdecydowanie. To doskonała odskocznia od zgiełku. Jest tak wiele zajęć, które sprawiają przyjemność, jak surfing i pływanie. Dokładnie. To styl życia pełen przygód i relaksu. Lekcja 11. Dom z czerwonej cegły. Górna część tego domu jest z czerwonej cegły, prawda? Tak, pięknie wyróżnia się na tle zielonych drzew. Podoba mi się sposób, w jaki czerwona cegła nadaje mu klasyczny wygląd. To naprawdę działa. A komin pasuje idealnie. Dodaje charakteru domowi, czyniąc go przytulnym i zachęcającym. Wyobrażam sobie siedzenie przy kominku w zimowe wieczory. To brzmi cudownie. Ciepło ceglanego komina działa kojąco. Absolutnie. Domy murowane mają urok, którego brakuje wielu nowoczesnym domom. Dokładnie. Jest coś ponadczasowego w ich designie. Lekcja 12. Nowy przewodnik. Pracuję tu dopiero od 3 tygodni i to była niezła przygoda. To brzmi ekscytująco. Co robisz? Jestem przewodnikiem i opowiadam ludziom o fascynującej historii tego miejsca. To musi być satysfakcjonujące. Jaki jest najciekawszy fakt, którym się dzielisz? Uwielbiam opowiadać odwiedzającym o ukrytych klejnotach, które wielu przeocza. To naprawdę fajne. Czy miałeś jakieś niezapomniane przeżycia? Absolutnie. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu pewna rodzina była tak zaangażowana, że zadała dziesiątki pytań. To wspaniale, gdy ludzie wykazują taki poziom zainteresowania. O co pytali? Ciekawiły ich lokalne legendy i historie związane z zabytkami. Lekcja 13. Strategia. Czy słyszałeś o otwartej bitwie, która miała miejsce niedawno? Zrobiłem. Rozumiem jednak, że ktoś zamiast tego zdecydował się poczekać na przewagę. Tak, wysłał pogranicznika Jimabowiego, aby najpierw przeszukał ten obszar. To mądre posunięcie. Znajomość terenu może naprawdę zmienić wynik. Dokładnie. Doświadczenie Bowiego uczyniło go idealnym wyborem do tej misji. Jak myślisz, czego się tam dowiedział? Myślę, że zebrał cenne informacje o pozycjach wroga. To mogłoby dać im znaczącą przewagę w bitwie. Wszystko zależy od strategii, prawda? Czasami cierpliwość jest najlepszym podejściem. Lekcja 14. Dylemat. Jestem rozdarty pomiędzy realizowaniem swojej pasji a znalezieniem stabilności finansowej. To trudna sytuacja. Co cię pasjonuje? Kocham sztukę i chcę tworzyć na pełny etat, ale rachunki piętrzą się.
Czy zastanawiałeś się nad znalezieniem równowagi między nimi? Tak, ale ciężko jest poświęcić czas na jedno i drugie. Może rozpoczęcie od małej sztuki mogłoby pomóc złagodzić presję? To brzmi jak plan. Mógłbym wykonywać zlecenia, zachowując pracę. Dokładnie. To sposób na pielęgnowanie swojej pasji bez utraty bezpieczeństwa. Podoba mi się ten pomysł. Może to również pomóc w budowaniu bazy klientów. Lekcja 15. Wodospady. Czy wiesz, że większość turystów zatrzymuje się po kanadyjskiej stronie wodospadów? Naprawdę? Co sprawia, że jest tak popularny? No cóż, są tam dwa wodospady, a widok z Kanady po prostu zapiera dech w piersiach. To ma sens. Czy uważasz, że warto odwiedzić? Absolutnie. Wrażenia są niezapomniane, zwłaszcza nocą przy światłach. Wyobrażam sobie, jakie to musi być piękne. Co jeszcze można zrobić? W pobliżu obiektu znajduje się mnóstwo atrakcji, od rejsów łodzą po szlaki turystyczne. Brzmi jak cały dzień pełen przygód. Czy są jakieś dobre restauracje? Tak, jest kilka z niesamowitymi widokami, które można podziwiać podczas posiłku. Lekcja 16. Język. Angielski zapożyczył tak wiele z języków narodów Afryki i Azji. To fascynujące, jak różnorodny stał się nasz język. Absolutnie. Wiele słów, których używamy na co dzień, ma swoje korzenie w innych kulturach. To naprawdę odzwierciedla historię handlu i interakcji, prawda? Z pewnością pokazuje, jak język ewoluuje poprzez kontakt z innymi. Uwielbiam dowiadywać się o pochodzeniu słów, które cię zaskakują. Słowa takie jak safari i herbata mają tak bogate pochodzenie. To niesamowite, jak proste słowo może nieść tak wiele historii. Dzięki temu nauka języka angielskiego będzie dla wszystkich ciekawsza. Lekcja 17. Śniadanie. Zdrowe śniadanie brzmi jak świetna rutyna. Spróbuję. To fantastyczny pomysł. Co planujesz zrobić? Myślę o płatkach owsianych z owocami i orzechami. Brzmi pysznie i pożywnie. Czy masz ulubiony owoc? Uwielbiam banany i jagody. Dodają przyjemnej słodyczy. To świetne wybory. Są też bogate w witaminy. Dokładnie. Czuję, że rozpoczęcie dnia z energią pomoże. Zdecydowanie ma to wpływ na twoje samopoczucie w ciągu dnia. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to zmieni moje poranki. Lekcja 18. Gitara. Całkowicie rozumiem Twoją miłość do muzyki. Ciesz się muzyką i graj dalej na strunach gitary. Dzięki. Gra na gitarze jest dla mnie niezwykle radosnym przeżyciem. Widzę to. Czy często grasz? Staram się ćwiczyć codziennie, nawet jeśli to tylko na chwilę. To jest klucz do poprawy, prawda? Spójność jest ważna. Absolutnie. Każda sesja treningowa przybliża mnie do moich celów. Jaki rodzaj muzyki lubisz najbardziej? Kocham muzykę ludową.
Ma taki ciepły i zachęcający charakter. To piękne! Odtwarzanie muzyki może naprawdę połączyć cię z innymi. Lekcja 19. Badania. Przez następne 20 lat budziło to duże kontrowersje. Darwin kontynuował swoje badania naukowe i Jakie były główne tematy, na których się skupiał? był głęboko zainteresowany ewolucją i doborem naturalnym. To kluczowa część biologii. Jak ludzie zareagowali? Wielu było sceptycznych, zwłaszcza ci, którzy mieli silne przekonania religijne. Mogę sobie wyobrazić, podważanie ustalonych poglądów może wywołać reakcję. Tak, ale teorie Darwina wywołały ważne dyskusje w nauce. To fascynujące, jak jedna osoba może wpływać na tak wiele dziedzin. Absolutnie. Jego praca położyła podwaliny pod współczesną biologię. Lekcja 20. Pewność siebie. Nieśmiałość może być dość przeszkodą, ale tak, ćwiczmy dalej i zdobywajmy pewność siebie. Zgadzam się. Im bardziej się angażujemy, tym staje się to łatwiejsze. Dokładnie. Zauważyłem już poprawę. Co wspaniale to słyszeć. Jakich technik używasz? Staram się więcej mówić w ustawieniach grupowych, nawet jeśli to tylko trochę. To fantastyczne podejście. Liczy się każdy mały krok. Tak i za każdym razem, gdy to robię, czuję się bardziej komfortowo. Jesteś na dobrej drodze. Jaki jest twój następny cel? Chcę dołączyć do grupy wystąpień publicznych, aby stawiać sobie dalsze wyzwania. Lekcja 21. Propozycja. Aby wszyscy mogli poczuć się uwzględnieni, konieczne są rozsądne zmiany. Absolutnie. Jakie dostosowania są według ciebie najważniejsze? Po pierwsze, chcielibyśmy zaproponować krótszy czas spotkania, aby pomieścić wszystkich. To ma sens. Krótsze spotkania mogą być bardziej produktywne. Dokładnie. Pozwala na lepszą koncentrację i zaangażowanie uczestników. Czy rozważałeś także inne dostosowania? Tak, moglibyśmy również wdrożyć elastyczny harmonogram dla osób o różnych potrzebach. To świetny pomysł. Wyraża zrozumienie i szacunek dla czasu każdego człowieka. Pomaga także stworzyć bardziej włączające środowisko. Lekcja 22. Szczere refleksje. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak kształtują nas doświadczenia z przeszłości? Tak, to fascynujące, jak pewne wspomnienia pozostają w naszych sercach. Dokładnie, jak krople deszczu, które nigdy do końca nie zmywają się. Czasami wydaje się, że ból powoli kapie, przypominając nam o tym, co straciliśmy. Te wspomnienia, choć bolesne, uczą nas również cennych lekcji. To prawda, kształtują nasz charakter i empatię wobec innych. To ciekawe, jak nosimy te uczucia ze sobą przez całe życie. Tak, każda kropla dodaje głębi naszemu zrozumieniu miłości i straty. W pewnym sensie czynią nas silniejszymi, nie sądzisz? Lekcja 23. Rozmowy o sporcie. Jaki jest twój ulubiony sport? Lubię grać w koszykówkę. To taka dynamiczna gra. To świetnie! Ja też kocham koszykówkę.
naprawdę podnosi poziom adrenaliny. Uważam, że to ekscytujące, jak łączy pracę zespołową i strategię. Zdecydowanie. Dreszczyk emocji związany z wykonaniem doskonałego zdjęcia jest nie do pobicia. Poza tym, to fantastyczny sposób na utrzymanie dobrej kondycji i jednoczesne utrzymywanie kontaktów towarzyskich. Grałeś w jakichś zespołach? Tak, zeszłego lata grałem w lokalnej drużynie ligowej. To brzmi zabawnie. Chciałbym kiedyś dołączyć do takiego zespołu. Lekcja 24. Kariery twórcze. Czy myślałeś kiedyś o zostaniu fryzjerem lub barberem? Ja mam. Wydaje się, że jest to satysfakcjonująca kariera dla tych, którzy mają dobre ręce. Dokładnie. Łączy kreatywność z praktycznym zestawem umiejętności. Poza tym możesz każdego dnia sprawiać, że ludzie czuli się dobrze ze sobą. Tak, zmiana czyjegoś wyglądu może naprawdę zwiększyć jego pewność siebie. I zawsze jest coś nowego do nauczenia się w tej dziedzinie. Prawda. Cele i trendy ciągle ewoluują, co czyni je ekscytującymi. To także świetny sposób na wyrażenie swojej artystycznej strony. Podziwiam ludzi, którzy bez wysiłku potrafią stworzyć piękne fryzury. Lekcja 25. Naprawy w domu. Słyszałem, że w twoim mieszkaniu wreszcie zakończono naprawę. Tak, wykonali świetną robotę, ale spłuczka w toalecie wydaje się trochę nieprawidłowa. To frustrujące. Zawsze to coś, prawda? Absolutnie. Kiedy myślisz, że wszystko zostało naprawione, pojawia się kolejny problem. Miejmy nadzieję, że ekipa konserwacyjna szybko sobie z tym poradzi. Ja też mam taką nadzieję. Chciałbym cieszyć się swoją przestrzenią, nie martwiąc się o hydraulikę. Trudno jest się zrelaksować, gdy wiesz, że coś nie działa dobrze. Dokładnie. Chcę tylko, żeby wszystko było w idealnym stanie. Być może nadszedł czas, aby poprosić o dokładne sprawdzenie wszystkich urządzeń. Lekcja 26. Niezbędne zakupy. Muszę w ten weekend kupić jakieś kosmetyki i detergenty. Ach, to wygodne. Ja też mam kilka rzeczy na liście zakupów. Czego jeszcze potrzebujesz? Wystarczy kilka podstawowych środków czystości i kilka artykułów higieny osobistej. To niesamowite, jak szybko kończą nam się najpotrzebniejsze rzeczy. Ja wiem, mam wrażenie, jakbym kupił je w zeszłym tygodniu. Zakupy mogą być nieco przytłaczające przy tak dużym wyborze. To prawda, ale miło też czasem poznać nowe produkty. Tak, lubię znajdować nowe marki, które są przyjazne dla środowiska. Lekcja 27. Moda fitness. Niedawno kupiłam sobie nowy stanik sportowy i pasuje idealnie. To brzmi niesamowicie. Ważne jest, aby mieć wspierający sprzęt do ćwiczeń. Tak, to naprawdę robi różnicę podczas ćwiczeń. Uwielbiam to, jak wygodne i stylowe mogą być obecnie. Dokładnie. Wspaniale jest czuć się dobrze podczas ćwiczeń. Czy masz ulubioną markę odzieży sportowej? Preferuję marki, dla których priorytetem jest zarówno komfort, jak i wydajność. Tak samo tutaj. Jakość robi różnicę podczas treningów. Poza tym noszenie czegoś,
Co naprawdę Ci się podoba, jest motywujące. Lekcja 28. Weekendowe wypady. Myślę o krótkiej wycieczce w ten weekend. To brzmi ekscytująco. Czy masz na myśli jakieś konkretne miejsce? Może pobliskie miasto lub miejsce na łonie natury, żeby odświeżyć umysł. Odkrywanie nowych miejsc może być niesamowicie odmładzające. Zgadzam się. Mała przygoda może przełamać rutynę. Sprawdzaliście pogodę na weekend? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie miło spędzać czas na świeżym powietrzu. Kemping może być świetną opcją, jeśli pogoda dopisze. Tak, uwielbiam pomysł bycia blisko natury i relaksu. Lekcja 29. Plany biwakowe. Myślałem o wyprawie nad jezioro i spróbowaniu biwakowania. Kemping brzmi jak świetna zabawa. Czy robiłeś to już wcześniej? Nie zupełnie, ale zawsze chciałem tego doświadczyć. To świetny sposób na relaks i kontakt z naturą. Zgadzam się. Poza tym jest coś wyjątkowego w nocnych ogniskach. Zdecydowanie. Najlepsze są smores i opowieści przy ognisku. Czy wiesz, czy musimy rezerwować miejsce z wyprzedzeniem? Tak, niektóre popularne strony wymagają rezerwacji, szczególnie w weekendy. Sprawdzę to w takim razie. Nie chcę tego przegapić. Lekcja 30. Włączalność w hotelarstwie. Czy zauważyłeś ostatnio jakąś poprawę w zakresie inkluzywności dla gości? Tak, w wielu miejscach wzrasta świadomość znaczenia szacunku. Pocieszające jest widzieć, jak firmy podejmują kroki w stronę włączania. Absolutnie. Każdy zasługuje na to, aby czuć się mile widzianym i cenionym. Tworzy to znacznie lepszą atmosferę dla wszystkich zaangażowanych. Ponadto zachęca do różnorodnych perspektyw i doświadczeń. Dokładnie. Włączenie wzbogaca nasze społeczności i interakcje. Mam nadzieję, że w przyszłości zobaczę jeszcze większy postęp. Ja też. Kontynuowanie nawoływania do szacunku jest dla nas niezwykle istotne. Lekcja 31. Odkrycia literackie. Właśnie skończyłam świetną książkę, która wciągnęła mnie od samego początku. To wspaniale. O co chodziło? Porusza o tematy odporności i ludzkiego ducha. Brzmi intrygująco. Uwielbiam książki, które podważają mój punkt widzenia. Tak, to taki, po który prawdopodobnie inaczej bym się nie zdecydował. Czasem znajdziemy perełki w nieoczekiwanych miejscach. Dokładnie. Polecili mi to znajomi i bardzo się cieszę, że tak zrobili. Wspaniale jest dzielić się rekomendacjami książek. Mogą prowadzić do nowych ulubieńców. Na pewno będę o tym pamiętać przy następnej lekturze. Lekcja 32. Maszyna nagrywająca. Była to maszyna, której można było używać do nagrywania dźwięków, takich jak muzyka i rozmowy. To brzmi fascynująco. Jak to dokładnie działało? Zasadniczo przechwytywał wibrację i przekształcał je w fale dźwiękowe. WoW to musiała być rewolucja w tamtych czasach. Zdecydowanie. Wyobraź sobie,
że możesz zachować chwilę w dźwięku. Widzę, jak zmieniłoby to sposób, w jaki ludzie odbierali muzykę. Dodatkowo umożliwiło to dokumentowanie rozmów, co jest niesamowite. Tak, to naprawdę otworzyło nowe możliwości opowiadania historii. Utorowało drogę nowoczesnym urządzeniom nagrywającym, których używamy dzisiaj. Lekcja 33. Odbiór bagażu. Cześć, czy jesteś tu również po odbiór bagażu? Tak, jestem. Mam nadzieję, że jednak nadejdzie wkrótce. Znam to uczucie. Czekanie może być dość stresujące. Dokładnie. Zawsze wydaje się, że trwa to dłużej, niż się spodziewano. Mam tylko nadzieję, że mój nie zaginął w transporcie. Tak samo tutaj. Czy podróżowałeś daleko? Przyjechałem z zagranicy, więc nie mogę się doczekać powrotu do domu. To ekscytujące. Jakieś plany po odebraniu bagażu? Tylko szybki posiłek i potem chwila odpoczynku. Co z tobą? Lekcja 34. Style. Ostatnio eksperymentuję z różnymi stylami. To brzmi interesująco. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad dołączeniem do grupy? Ja mam. Myślę, że wspaniale byłoby współpracować z innymi. Współpraca może naprawdę pobudzić kreatywność i nowe pomysły. Dokładnie. Poza tym fajnie jest dzielić się różnymi perspektywami. Jeśli wolno spytać, z jakimi stylami eksperymentujesz? Próbuję połączenia dźwięków popowych i akustycznych. To brzmi jak świetne połączenie. Czy napisałeś jakieś nowe piosenki? Tak, pa! Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak ewoluują dzięki opiniom. Lekcja 35. Festiwal. Diwali to takie piękne święto, obchodzone przez zapalenie lamp oliwnych. To naprawdę jest. Światła tworzą magiczną atmosferę. Tak, a wymiana prezentów to także wspaniała tradycja. Uwielbiam ten aspekt. Zbliża rodziny i przyjaciół. I nie zapomnij o ucztowaniu pysznymi słodkościami i przekąskami. Absolutnie. Jedzenie jest jedną z najlepszych części uroczystości. Czy kiedykolwiek brałeś udział w obchodach Diwali? Ja mam. To niezwykle wzbogacające doświadczenie, pełne radości. Chcę dowiedzieć się więcej o zwyczajach i rytuałach z tym związanych. Lekcja 36. Utrzymywanie kontaktu. Naprawdę muszą być na bieżąco, będąc w podróży, zwłaszcza w pracy. Całkowicie rozumiem. Czy zastanawiałeś się nad połączeniem się z Wi-Fi, kiedy tylko możesz? Tak, to jest mój plan. Dzięki temu wszystko staje się prostsze, zwłaszcza w przypadku rozmów wideo. Dokładnie. Ponadto pomaga oszczędzać dane mobilne, gdy jesteś poza domem. Prawidłowy. Zawsze czuję się lepiej połączony, gdy mam stabilne połączenie internetowe. Pozwala także na utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi bez zakłóceń. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, aby móc częściej się meldować. To wielka ulga wiedzieć, że możesz pozostać w kontakcie niezależnie od tego, gdzie jesteś. Tak, to robi różnicę w dzisiejszym dynamicznym świecie.